Ja stałem tak z głową opuszczoną i mówię tak, i coś to zrobił. A on się spiął. Zapraszamy na trening. Damy czadu dzisiaj. Spowiedź mistrza, kolejna opowieść. Zobaczymy, jak będą te opowieści przyjęte, bo niektórych rzeczy tu nie wolno mówić. Ja to mówię, że możliwe, że może zrobię to jako taką fikcję, a może będę czytał rozdziały własnej książki. To będzie książka moja, którą ja wam będę czytał, nie? Bo tam dużo rzeczy się działo. Dużo. Powiem taką fajną historię, bo to jest, może nie jest aż taka straszna, ale początek lat 90. No byłem już wtedy taką, można powiedzieć, wschodzącą gwiazdą bramki, bo 10 lat już trenowałem, też stałem może z 3 lata, robiłem w topowym lokalu, takim, gdzie tam wychodzili właśnie cikciarze, panienki dewizowe, gdzie, no można powiedzieć, się tam sprawdziłem. No i kolega zwrócił się do mnie o pomoc. Tak, chłopak, który kiedyś trenował u nas, a robił w lokalu, który założyli tacy goście, którzy wrócili, małżeństwo, które wróciło z Ameryki i chcieli zainwestować pieniądze. Chcieli zrobić taki elegancki lokal. Oczywiście z ładnym wystrojem, świetną kuchnią, z DJ-em. Mieli nawet do tego swoją zastawę, talerze markowe. Także taki na topie. No i ten kolega tam stanął, no bo może nie był najwyższych lotów bramkarzem, ale był porządnym chłopakiem, coś trenował, znał środowisko, ale był uczciwy. Przede wszystkim był dobrym człowiekiem, był uczciwym, dlatego oni go tam zatrudnili, żeby pilnował im tego interesu. No i żeby pomógł. No ale wiadomo, to był początek lat 90. No to tworzyły się te ekipy, no i chłopaki z miasta, którzy też z nim kiedyś robili, no jak to możliwe, żeby on stanął w lokalu takim topowym, takim fajnym, a oni z tego nic nie mają, nie? No i zaczęli mu tam łazić, robić syf. No i to szefostwo powiedziało, że oni mają tam zakaz wstępu, no ale powiedzieli, że przyjdą, go wytargają i przed tym lokalem go tam zleją. No to były takie czasy. On się zwrócił do mnie, mówi, czy ja nie mógłbym mu pomóc tam robić. No, oczywiście porozmawiałem z tym szefostwem, coś tam wynegocjowaliśmy, a poza tym ja miałem wtedy z 20, nie wiem, może 5 lat, może 6, może 4, nie wiem, to chyba z 20, 5 powiedzmy, nie? No to, albo 6, o. No to byłem taki, no młody wilk, nie? Ja mówię, a czemu nie? Pójdę, no coś nowego, nie? Coś nowego. To tak młodzi tak mają, nie? Pójdę, zobaczę, coś fajnego. Znaczy coś fajnego. No i inne wyzwanie, nie? Ja powiedział, że oni przyjdą. Ja mówię, gdy przyjdzie ktoś tam od nich, to mówi, ty nic nie rób, ja będę rozmawiał. No i tak w nocy, gdzieś tak w środku nocy, nie wiem, która to godzina, przyszedł ten jeden z tych szefów, nie? Szefów, no nie wiem, no, on tam był taki decyzyjny. Wszedł, kolega mówi, cześć, a on mówi, wiesz, że tu masz zakaz, że tu nie możesz chodzić. A on mówi, no, żeby spadał i nas wszystkich na kiju może wynieść. I że w ogóle to zaraz nas tu wszystkich wypieprzy, no a takie głupoty. Ja stanąłem tak 2 metry gdzieś naprzeciw drzwi, on stanął w drzwiach, kolega stał z boku tych drzwi. I on wziął tak, a miał w ręku szklankę z innego lokalu, no, wyszedł ze szklanką, z drinkiem i go tak polał tym drinkiem. Ja temu koledze pokazałem tak głową, bo on od razu na mnie spojrzał, on się tak wzdrygnął. Wiecie, logicznie powinien mu dać w ryja, nie? Tak każdy powie, nie? A ja widziałem, że nic, głową ruszyłem, żeby nic nie robił. No i on tak stanął i on tak, widzisz, jesteś nikim, tu to, i mówi, w ogóle, to jesteście daremni. No i tak nie potrafił nas sprowokować. No i już miał się zbierać. Ja stałem tak z głową opuszczoną i mówię tak, i coś to zrobił. A on się spiął. Spiął się tak, a coś ci się nie pasuje. Poczekałem aż odpuści, bo to jest właśnie o tej
psychologii walki. Nie atakujesz wtedy, kiedy gościu jest spięty, kiedy on... Atakujesz na początku tego spięcia, jak ktoś się spina, bach, albo jak spuszcza. Wtedy on jest przez sekundę, dwie bezradny, bo on spalił całą tą adrenalinę, się spiął, spuścił. Ja tak podniosłem głowę, mówię, no właśnie mi nie pasuje. Tak podniosłem, spojrzałem mu w oczy, patrzę i zobaczyłem strach. Ja mówię, jest mój. I poszedł strzał. Poprzez tą szklankę, poprzez ten, delikatnie szczękę zakaszyłem, dostał w klatkę. Zgięło go, kop wyleciał z drzwi, naprzeciw był taki znak, zawinął się, dostał jeszcze jednego kopa, wyleciał, próbował się obrócić. Ja tu pokazywałem takie wycinki i od razu go pach na ziemię padł. I mówię do niego, wstawaj, wstawaj. Wstał. Ja mówię, podnieś ręce do góry, podnoś. Jak podniósł ręce, to też jest dobry numer, to też robiłem zawsze. Do gości mówię, podnieś ręce, co nie umiesz gardy trzymać, on podniósł ręce do góry i dostawał od razu te szpicoka, co ja tu pokazywałem na żebra. Dostał jeden, drugi, zejście, wycina, leży. Jeden, drugi, tak 3 czy 4 sekwencje zrobiłem. Nie biłem go po twarzy, bo wiedziałem, że przyjdzie ekipa i powiedzą, że ja go skatowałem, że coś mu zrobiłem. I co później mi się właśnie przydało. No i tak parę razy powtórzyłem, w końcu chyba raz tam dostał, bo na końcu jakoś, czy ja się pomyliłem w tych swoich krokach, czy on chciał ruszyć do przodu, dostał się, wywrócił. Bo jeszcze oczywiście pewnie mu tam nawtykałem, że jak chcesz do mnie startować, to się najpierw coś naucz. No i dobra. No i poszedłem, no ale mówię, oni przyjdą. No i przyszli. Nie wiem, czy to był piątek, czy sobota. A w każdym razie chyba po treningu ja mówię do paru kolegów, mówię, chodźcie ze mną, bo ci przyjdą, żebym miał jakieś plecy. No i przyszli. Puk, puk. Jest Wojtek? Jest. Możemy porozmawiać? Możemy. Wyszłem. Nigdy. No i ja mówię, o co chodzi? A on mówi, że ty mi nie dałeś się wypowiedzieć, porozmawiać. Nie dałeś mi, no coś w tym stylu, nie dałem mu porozmawiać ze mną. Ja mówię, jak to ci nie dałem? Rozmawialiśmy cały czas. No, ale ty nie dałeś mi szansy. Ja mówię, jakiej szansy? Ja mówię, przecież ci powiedziałem, żebyś podniósł ręce. Ja mówię, tak, zrobiłem ci coś? On patrzy po tych kolegach. No nie mógł powiedzieć, że dostał, nie? Mówi, no nie zrobiłeś. Ja mówię, pobiłem cię? No nie pobiłeś. Masz jakieś obrażenia? No nie mam. Ja mówię, no to o co ci chodzi? No nie dałeś mi porozmawiać. Ja mówię, cały czas rozmawialiśmy, nie? I mówię do niego, a wiesz co? Ja to cię mogę przeprosić. Mówię, przepraszam cię. I wyciągłem rękę. On tak zdębiał, zgłupiał i mówi, ja mówię, co, nie dasz mi ręki? A on, nie, dobra, nie? Podaliśmy sobie ręce. Wyszliśmy do lokalu, zamknęliśmy drzwi, się tak zaczęliśmy śmiać, bo po prostu ograliśmy ich. Bo podając mi rękę, powiedział, że nie ma do mnie problemu, a z drugiej strony, że nie będą podbijać pod ten lokal, rozumiecie? Wygrałem bitwę i nie rozpętałem wojny. Także to było fajne zagranie, warte, tak myślę, opowiedzenia. No co mogę jeszcze powiedzieć? No wygrałem, nie? No i moje punkty wzrosły. No oni chłopcy tak za 2-3 lata, no niestety, się skończyli. Później z nimi jeszcze rozmawiałem, no nie mam do nich żalu, nie? Fajne jeszcze, bo ten jeden mówi, taki kolega od niego mówi, moja rozmawiała z tą od niego dziewczyną, nie? Ja mówię, no i jak tam było z tym Wojtkiem? Dobrze mu tam szło? On mówi, nie bardzo. No nie bardzo mu poszło. Ale myślę, że skończyło się wszystko dobrze. Tak jak mówię, nie mam do nikogo żalu. Było fajnie, jest co wspominać. Jest opowieść. Także wszyscy zadowoleni. Dziękuję.